Cześć! Zapraszam na drugą część analizy zawartości dema Gothic Remake. Dziś mam dla Was prawdziwy rarytas, wręcz magiczną rudę wśród materiałów o remake'u pierwszego Gothica. Otóż kontynuując data mining plików dema gry, udało mi się zdobyć praktycznie wszystkie występujące w niej przedmioty. Tak jest, zdobyć! W ekwipunku Nerasa znajdują się bronie, pancerze, artefakty, przedmioty konsumowalne takie jak eliksiry czy żywność i o wiele więcej. W plikach gry udało mi się także znaleźć większość występujących w grze map. Omówimy je sobie w tym materiale oraz porównamy z mapami znanymi z pierwszej części serii w celu przeanalizowania zarówno podobieństw, jak i, co o wiele bardziej ciekawe, różnic. Jeśli natomiast chodzi o deser, to no cóż, powiem tylko tyle, że warto obejrzeć film do końca, bo mam dla Was prawdziwą bombę. No dobra, teoretycznie możecie sobie też przewinąć wideo, nikt tego nie sprawdza, ale za każdą przewiniętą minutę zrobię to. Zostaliście ostrzeżeni. Zanim jednak przejdziemy do dania głównego, chciałbym Wam gorąco podziękować za tak pozytywny odbiór mojego poprzedniego filmu, w którym analizowałem postacie, przedmioty, umiejętności, mechaniki i o wiele więcej rzeczy, które pojawią się w pełnej wersji gry, a które udało mi się wyciągnąć z dema Neras Prolog. Polecam zapoznać się z nim tym z Was, którzy jeszcze tego nie zrobili. Omawiam tam mnóstwo naprawdę interesujących rzeczy, a ponadto w tym materiale będę odnosił się do poruszonych tam zagadnień. Link do niego znajdziecie teraz w prawym górnym rogu ekranu, a także w opisie filmu. Przyznam szczerze, że nieśmiałym, ale optymistycznym założeniem było zdobycie przez film 1000 wyświetleń, a w ciągu tygodnia udało się ich zdobyć aż 2 razy tyle. Początkowo w ogóle nie planowałem nagrania drugiej części tej analizy, ale to właśnie tak ciepłe przyjęcie poprzedniego materiału oraz komentarze, które od Was otrzymałem, zmotywowały mnie do tego, żeby zagłębić się jeszcze bardziej w przeszukiwanie plików gry. I jak będziecie się mogli za chwilę przekonać, bardzo się to opłaciło. Co do komentarzy, to dziękuję zarówno za te, w których wskazaliście, co Wam się podoba w materiale, jak i te, w których zwróciliście uwagę na elementy do poprawy. Te pierwsze motywują mnie do kontynuowania dotychczasowej działalności, natomiast te drugie są niezwykle przydatne w kontekście jakości kolejnych materiałów, jako że jeżeli chodzi o tworzenie filmów na YouTubie, To jestem tu nowy. więc każda taka uwaga jest cenna. W związku z tym zachęcam do komentowania także tego materiału, a ja raz jeszcze dziękuję i, nie przedłużając, zapraszam na danie główne. Albo może najpierw na przystawkę, choć wcale nie małą, ponieważ zaczniemy sobie od omówienia znalezionych w plikach gry map. Dla porządku dodam, że wszystkie mapy z remake'u są bardziej szczegółowe od swoich odpowiedników z oryginału, nie będę więc tego powtarzał przy okazji każdej kolejnej mapy. Ponadto w opisie filmu znajdziecie link do albumu, w którym znajdują się wszystkie odnalezione w remake'u mapy wysokiej rozdzielczości, a także dla porównania mapy z oryginału. No dobrze, zacznijmy od mapy całej kolonii. No, prawie całej, gdyż jest to wersja nie zawierająca ziem orków. Od razu zauważyć można, że zmianie uległ materiał, na który została naniesiona. W oryginale była to wykarbowana skóra, natomiast mapa z remake'u narysowana została na pergaminie. Zacznijmy od naszej lokacji startowej, czyli placu wymian. Jest on odwzorowany bardziej szczegółowo, a droga prowadząca w dół przełęczy i dalej do starego obozu wydaje się być dłuższa. Co ma sens, jako że według zapowiedzi twórców grywalny obszar został w Gothic Remake powiększony o około 20% w stosunku do pierwszej części serii. Pierwszą dużą zmianą, która rzuca się w oczy, jest dokładne odwzorowanie kanionu Trolli oraz obozu bandytów Quentina. Przechodząc nieco na zachód, zauważyć można, że dodano także obóz znajdujący się przed starą kopalnią. Po jego lewej stronie znajduje się wycięta z oryginału przełęcz, która wydaje się być zastąpiona wodospadem. Porównajcie sobie zaznaczony fragment z wodospadem znajdującym się na placu wymian lub tym obok nowego obozu. Jak dla mnie wyglądają bardzo podobnie. Poniżej znajduje się właśnie nowy obóz, który w porównaniu do mapy z pierwszego Gothica ma wyraźnie zaznaczone pola ryżowe. Podobnie jak w przypadku drogi prowadzącej z placu wymian do starego obozu, także droga prowadząca do wolnej kopalni wydaje się być wydłużona w porównaniu do mapy z oryginału. Nieco na wschód od niej znajduje się kamienny krąg, który nie został odwzorowany na mapie znanej z pierwszej części gry. Na północ od niego mamy znajdujące się przed nowym obozem jeziorko, a także 3 chaty na jego brzegu. Możliwe więc, że w przeciwieństwie do oryginału, w którym tak na dobrą sprawę znajdowało się 1,5 chaty, nie tylko nie zostaną one zrujnowane, ale okażą się także zamieszkałe. Na wschód od jeziora mamy umieszczone w niewielkiej odległości od siebie 2 chaty, Aidana oraz Kawa Lorna, a obok nich arenę orków wraz z zaznaczonymi wykutymi w skale schodami, które prowadzą na wzniesienie, a których nie było w pierwszym Gothicu. Jeżeli chodzi o znajdujący się w centralnej części mapy stary obóz, to jak wspomniałem wcześniej, został on po prostu odwzorowany znacznie bardziej szczegółowo. Wyraźnie widać zamkową wieżę, siedzibę magów ognia, a także znajdującą się w zewnętrznym pierścieniu arenę. Na południe od niego znajduje się natomiast stara orkowa cytadela, znacznie powiększona w stosunku do oryginału. Zakładając, że autor mapy oddał skalę prawidłowo, rozmiarem przypomina ona teraz znajdujący się w starym obozie zamek, a być może jest nawet
nawet od niego nieco większa. W pobliżu znajduje się także zatopiona wieża Xardasa, a na południowy wschód od niej górska forteca. Przemieszczając się dalej na północny wschód mamy cmentarzysko orków, a także obóz bractwa, w którym największą nowinką jest znajdująca się na wschód od świątyni stosunkowo sporych rozmiarów wysepka. Nieco rozbudowany został także znajdujący się ponad obozem Cliff. Na północny zachód od niego leży wieża mgieł, obok której możemy zauważyć rozbudowane mielizny oraz przybrzeżne skały, będące zgubą dla próbujących zacumować tam okrętów. Na mapie widać 3 wraki statków, obstawiam więc, że będzie to jedno z głównych miejsc, w których wyprawimy się na podwodne szukanie skarbów. Ostatnim miejscem na mapie jest znajdujący się obok klasztor zmiennokształtnych. Budowla ta została rozbudowana w stosunku do pierwszego gotika, co mogliśmy zauważyć na wydanym jakiś czas temu zwiastunie. Znajduje się przed nim także pewien kształt, który osobiście przypomina mi platformę, na której mógłby się znajdować kamień ogniskujący, zwłaszcza, że podobny kształt widnieje na górującym ponad obozem na bagnie Cliffie, jednak wątpię, żeby twórcy zdecydowali się przenieść ją poza obszar klasztoru. Przy okazji, czy mamy tu chętnego do policzenia po premierze pełnej wersji gry, czy ilość naniesionych na mapę drzew będzie się zgadzać ze stanem faktycznym? Odważni niech zgłaszają się w komentarzach. No dobra, kółko po kolonii zrobione, przejdźmy więc do map poszczególnych obozów. Na pierwszy ogień idzie stary obóz. Podobnie jak w oryginale, pod względem jakości wykonania mapa ta wyróżnia się spośród innych, jednak poza dokładniejszym odwzorowaniem ścieżek brak tu większych zmian. Na uwagę zasługuje fakt, że zawalona wieża nie wydaje się być jeszcze zawalona, co w teorii pozwalałoby sądzić, iż mapa powstała jeszcze przed tym wydarzeniem. Jednak z drugiej strony obok widać już naniesione na mapę rusztowanie, które przecież powstało po zawalaniu się wieży. Można to ewentualnie tłumaczyć faktem, że wcześniej nic tam się nie znajdowało, a twórcy mapy łatwiej było dorysować rusztowanie niż wymazać już odwzorowaną na mapie wieżę. Oprócz tego brakuje na niej stawiku, przy którym w pierwszej części gry możemy spotkać Grawo. Dalej mamy nowy obóz. W przeciwieństwie do mapy starego obozu, bardziej przypomina to artystyczną wizję mapy. Załapało się na nią znajdujące się w pobliżu pól ryżowych jezioro, a same pola ryżowe zostały rozbudowane o dodatkowe struktury. Dodano także znajdującą się jeszcze przed zakrętem prowadzącym na tamę bramę lub rusztowanie, na prawo od którego widnieje niewielka kotlinka. Sama tama natomiast dorobiła się zadaszenia. Jeśli chodzi o jaskinię, czyli główną część obozu, to zmianie uległa jej struktura. Po wejściu będziemy musieli zejść w dół po okręgu, zamiast móc po prostu biec przed siebie aż do krat osłaniających znajdujących się pod ziemią kopie z rudy. Do niego zresztą również będziemy musieli zejść po okręgu, a jego umiejscowienie przed wścibskimi oczami osób znajdujących się przy samym wejściu do jaskini osłoni skała. Kwatery magów wody zostały nieco powiększone, a z mapy zniknęła ścieżka prowadząca do kopca, lecz w zamian za to dodano ledwo widoczną na oryginalnej mapie ścieżkę prowadzącą do wolnej kopalni. Jeżeli chodzi o mapę obozu bractwa, to na jej podstawie można by sądzić, że lokacja ta czeka największe przemodelowanie w całej kolonii. Podobnie jak w przypadku nowego obozu, mamy tu do czynienia z mapą stylizowaną, jednak autor prawdopodobnie wypalił przed jej przygotowaniem zbyt dużo bagiennego ziela. Przede wszystkim jej orientacja różni się od orientacji mapy z pierwszej części gry, tylko od czego tu zacząć? Może od tego, co uległo najmniejszym zmianom, choć w tym przypadku słowo najmniejsze nie do końca pasuje, bo nawet te zmiany są stosunkowo spore. Zacznijmy więc może od znanych nam terenów, czyli od świątyni oraz przylegającego do niej placu. O ile ta pierwsza nie uległa zmianie, o tyle plac, a właściwie otaczające go tereny, zostały znacząco rozbudowane. Na wschód od niego znajduje się ścieżka, która prawdopodobnie prowadzi na górujący nad obozem Cliff, natomiast po drugiej jego stronie mamy tereny zielone, ciągnące się aż do wejścia do obozu, a może raczej do prowadzących do wejścia mostów, ponieważ obstawiam, że pilnujący wejścia strażnicy urzędować teraz będą przy szerokiej bramie, znajdującej się nieco bliżej centralnej części obozu. W niej znajduje się chyba jeszcze więcej chat niż miało to miejsce w oryginale. Pracownia Korkaloma została znacznie rozbudowana i w końcu zasługuje na miano laboratorium, a obok niej znajduje się prawdopodobnie kuźnia, na lewo od której znajduje się z kolei, tak przynajmniej podejrzewam, nieco przeniesiony plac treningowy. W okolicy znajduje się także kilka mniejszych oraz jedna stosunkowo sporych rozmiarów wyspa, które wspomniane zostały wcześniej. Przejdźmy teraz do całkowicie nowej części obozu, która rozmiarem niewiele tylko odstaje od głównej jego części, co oznacza, że obszar obozu powiększył się prawie dwukrotnie. Pomińmy niewielkie wysepki, na których zapewne spotkamy zbieraczy bagiennego ziela i przejdźmy do tego, co najbardziej przykuwa wzrok w tej części mapy, czyli sporych rozmiarów konstrukcji osadzonej na jeszcze większym drzewie. Osobiście nie mam pomysłu na to, czym ta budowla mogłaby być. Gdyby nie to, że po drugiej stronie obozu mamy świątynię, to stawiałbym właśnie na swego rodzaju budynek sakralny lub siedzibę guru. Nie wydaje mi się jednak, żeby ci drudzy znajdowali się aż tak daleko od centralnej części obozu. A może źle interpretuję przynależność tego obszaru do obozu bractwa i w rzeczywistości jest to jakiś jego odłam lub uciekinierzy, którzy nie są we wrogich stosunkach z obozem wyznawców śniącego, jednak z jakiegoś powodu się od nich odłączyli? Dajcie znać w komentarzach, jakie są wasze pomysły na tę część mapy i co może się w niej znajdować. No dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o mapy, prawda? Nic bardziej mylnego. W plikach gry znajdują się jeszcze dwie mapy. Jedna, którą w pierwszym Gothicu można było zdobyć jedynie za pomocą kodów, oraz druga, która zadebiutuje dopiero w Gothic Remake. Zacznijmy od tej, która już istniała, ale z jakiegoś powodu nie trafiła do finalnej wersji gry – Szkicu Świątyni Śniącego. Mapa ta rzeczywiście przypomina faktyczny plan obszaru w przeciwieństwie do artystycznych map nowego obozu oraz obozu na bagnie.
Układ początkowych pomieszczeń stosunkowo przypomina ten z oryginału, z drobnymi zmianami nieco w głąb budowy. Warto zauważyć, że w porównaniu do oryginału, w którym mapa sięgała jedynie do pomieszczenia ze znajdującym się tam najpotężniejszym z orkowych szamanów ożywieńców, Graż-Warak Arushatem, mamy tutaj do czynienia z kompletnym planem budowli, obejmującym całą świątynię aż do Leża Śniącego. To oraz fakt, że perkami przyozdabiają wizerunki Kruszaka oraz orkowego wojownika świadczą o tym, iż mapa ta została przyrządzona przez orków, jako że nikt z ludzi nie zapuścił się wcześniej do Świątyni Śniącego, nie wspominając już o dotarciu do jego leża. Jej wysoka jakość może natomiast wskazywać na wspomniane przeze mnie w poprzednim filmie zredefiniowanie przedstawienia rasy orków, które ze stosunkowo prymitywnych istot o jednak bogatym tle cywilizacyjnym mogą przeistoczyć się w orków przypominających tych, z którymi zetknęliśmy się w Gothicu 3. Zwłaszcza jeśli zestawimy to z odkrytą przez mnie nową umiejętnością w Gothic Remake, czyli... A nie powiem. Kto oglądał poprzedni film, ten będzie wiedział, o czym mowa, a kto nie oglądał, niech nadrobi, bo naprawdę warto. Ostatnią mapą, którą dziś omówimy, jest mapa miasta orków. Jest to całkowicie nowa, nie występująca w pierwowzorze mapa. Podobnie jak mapy nowego obozu oraz obozu bractwa, przedstawia ona plan miasta w sposób raczej symboliczny, jednak zdecydowanie odstaje od nich jakością. Prawdopodobnie jej autorem jest Urszak, który w pierwszej części gry na prośbę bezimiennego może uzupełnić mapę kolonii o ziemię orków. Być może w celu zachowania realizmu zamiast rozbudowania stosunkowo profesjonalnie wykonanej mapy kolonii dostajemy po prostu bądź co bądź nieco prymitywnie wykonany rysunek? Z pewnością ciekawą możliwością byłaby opcja zaniesienia obu map do kartografa i poproszenie go o odwzorowanie miasta orków na mapie kolonii. Osobiście jednak wątpię w takie rozwiązanie, jako że na rzeczonej mapie nie znajdują się tereny prowadzące do wieży Xardasa, które w oryginale nanosił na naszej mapie właśnie Urszak. Przejdźmy jednak do samego planu obozu. W oczy rzuca się przede wszystkim znajdująca się zaraz za prowadzącym do miasta mostem, a nieobecna w pierwszej części gry brama osadzona na ruinach wież strażniczych. Plan samego miasta nie różni się wiele od tego znanego z pierwszego Gotika. Jest ono podzielone na dwie części, oddzielone kolejną bramą, a na jego końcu znajduje się wejście do Świątyni Śniącego. Na uwagę zasługują rozbudowane formacje skalne otaczające obóz. Okej, to by było na tyle w kwestii map, tym razem na serio. Zaraz po premierze Neraz Prolog na YouTubie znaleźć można było porównania miejscówek z oryginału oraz remake'u, natomiast ja polecam związane z tym filmy na kanale Granaliza, gdzie autorzy nie tylko poruszają się po całej kolonii dzięki uwolnionej kamerze, ale także omawiają poszczególne lokacje oraz porównują je z oryginałem. Niestety w znakomitej większości przypadków nie zobaczycie nic poza jedynie ukształtowaniem terenu, jednak i tak są to warte obejrzenia materiały, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Przy okazji dajcie znać w komentarzach, która ze zmian najbardziej Wam się podoba, choć chyba nic nie może konkurować z rewolucją w obozie na bagnach. No dobra, czas na rzeczone danie główne. Buszując w plikach gry, udało mi się dodać do ekwipunku prawie wszystkie występujące w grze przedmioty. W tej części filmu zapraszam Was na fragment gameplayu, w którym prezentuję i omawiam je wszystkie. W przeciwieństwie do reszty materiału nie rozpisałem sobie scenariusza ani tego, co chcę powiedzieć, będzie to więc taka wielka gotikowa improwizacja. No dobrze, rozpocznijmy więc przegląd prawie wszystkich przedmiotów, które znajdą się w pełnej wersji gry Gothic Remake. Zacznijmy od kategorii. Pierwszą z nich jest walka wręcz, czyli de facto broń biała. Mamy tutaj dostępnych 68 przedmiotów, natomiast warto podkreślić, że znajdują się tutaj jedynie bronie jednoręczne. Kolejną trzecią kategorią i jedną z dwóch niedostępnych w temie są wszelkiego rodzaju przedmioty magiczne, takie jak pierścienie czy amulety. Następnie mamy zbroję, żywność, eliksiry oraz napoje, materiały, na które prawdopodobnie będą się składać materiały do craftingu oraz trofea łowieckie, drugą niedostępną w demie kategorię, czyli dokumenty oraz mapy, kategorię przedmiotów innych, które nie pasują do żadnej z pozostałych kategorii, oraz artefakty, czyli de facto przedmioty fabularne powiązane z zadaniami. Jednym z bardziej popularnych komentarzy pod moim poprzednim filmem był ten, który mówił, że celem przyciągnięcia uwagi widza powinienem mówić nieco więcej i nie zostawiać Was na zbyt długo z jedynie soundtrackiem lecącym w tle i pewnymi statycznymi planszami z informacjami. Zgadzam się z nim, jest to bardzo cenna uwaga, jednak uwierzcie mi, próbowałem i w tym przypadku po prostu nie byłem zadowolony z efektu końcowego. Tak więc ponownie zostawię Was z bądź co bądź świetnym soundtrackiem oraz nieco mniej statycznymi nagraniami prezentującymi wszystkie bronie oraz inne dostępne w demie przedmioty, które można założyć. Od czasu do czasu włączą się także z jakąś uwagą dotyczącą niektórych przedmiotów, jednak myślę, że śmiało możecie teraz zwiększyć prędkość odtwarzania o około 50% i ewentualnie przywrócić standardową wartość, gdy usłyszycie mój komentarz. Dodam jeszcze, że w ekwipunku na chwilę obecną nie zostało zaimplementowane sortowanie, a znajdujące się w nim przedmioty są przedstawione w losowej kolejności. Ponadto te z przedmiotów, które zamiast ikony posiadają placeholder z symbolem śniącego, są w jakiś sposób wybrakowane, a próba ich założenia skutkuje wyrzuceniem gry do pulpitu. Nie będę więc tego robił, jednak nadal przejadę po nich kursorem, ponieważ w kilku przypadkach możemy wyczytać z nich coś ciekawego. Przy okazji niech nie zniechęca Was fakt, że przedstawienie pierwszych kilku broni zajmuje mi dość długo.
Po chwili się wyrobiłem i cały ten proces przebiega znacznie sprawniej. Zdarzyły się także ze 2 lub 3 duplikaty, jednak montuję ten film o 5 nad ranem, żeby wypuścić go jeszcze dziś, z okazji 24. rocznicy premiery Gotika. Musicie więc mi wybaczyć, a tymczasem się już wyciszam i zostawiam Was z rewelacyjnym soundtrackiem w wykonaniu Kaja Rosenkrantza.
Miecz Arto jest jedyną bronią w tym materiale, którą bohater nosi na plecach, a nie u pasa, pomimo że jest to broń jednoręczna. W oryginalnej wersji gry bezimienny nosił miecz Arto u pasa, tak jak pozostałe bronie jednoręczne.
Niestety, opcja strzelania z kuszy nie została zaimplementowana w demie. Podobnie jak opcja zakładania zbroi, więc na ten moment możemy jedynie podejrzeć ikony oraz statystyki pancerzy. Dajcie znać w komentarzach, czy zauważyliście pancerz, którego w pierwowzorze można było zdobyć jedynie za pomocą kodów. W sekcji żywności oraz eliksirów występują przedmioty wycięte z pierwszej części gry, takie jak Trollest czy Velais, a także napój z pełzaczy czy magiczna woda. Ta ostatnia jest o tyle ciekawa, że według skryptu gry powiązana ona była z wyciętym w finalnej wersji gry zadaniem od Mordraga. Można więc zakładać, że zostanie ono przywrócone. W poprzednim filmie mogliście zauważyć, że na liście przedmiotów występowały dwie instancje pochodni. Zwykła oraz pochodnia do plucia ogniem. Widoczny w tej chwili na ekranie placeholder odpowiada właśnie za tę drugą. Możemy oczywiście zakładać, że wartości zadawanych obrażeń zostaną zwiększone.
Widoczne w tym momencie na ekranie przedmioty posiadają kategorię śmieć. Jest to jednak błąd, ponieważ w finalnej wersji gry będą one wykorzystywane do ważenia eliksirów. Wygląda na to, że w przypadku niektórych pancerzy będziemy mogli założyć jedynie ich części. Widoczny jest tu podział na m.in. napierśniki, karwasze, pasy oraz nagolenniki. Jeżeli chodzi o widoczny na ekranie talizman Ulu, to we wczesnych wersjach gry występował on jako jedna z dwóch możliwych do zdobycia wersji Ulu Mulu. Jest wykonany z tych samych materiałów, lecz miał być przeznaczony dla maga. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o część improwizowaną i także na tyle, jeśli chodzi o drugą część analizy plików Demagotic Remake. Czy powstanie część trzecia? No cóż, nie mówię tak, nie mówię nie. Jak widzicie po dwóch stosunkowo długich filmach analizujących zawartość tych plików Demagotic Remake, które wykorzystane zostaną dopiero w pełnej wersji gry, autorzy zamieścili zdecydowanie więcej treści niż konieczne to było na potrzeby wersji demonstracyjnej.
Dajcie znać w komentarzach, która z broni spodobała Wam się najbardziej. Jeśli o mnie chodzi, to największe wrażenie zrobił na mnie kujący cierń oraz miecz sędziego. Jednak tak naprawdę wszystkie przedstawione bronie bardzo mi się podobają. Widać, że zostały one odwzorowane pieczołowicie, a ich wygląd naprawdę cieszy oko. Jeśli natomiast chcecie usłyszeć więcej ciekawostek nie tylko z Gotika czy innych gier, ale ze wszystkich dziedzin, to będę naprawdę wdzięczny za polubienie i skomentowanie tego materiału, a także zostawienie subskrypcji, ponieważ zamierzam regularnie publikować nowe filmy. Tymczasem ja się z Wami... Co? Że co? Deser? Jaki deser? A, ten! Nie, no to tylko taki clickbait był, taka wiecie, zachęta. Nie, to naprawdę wszystko, co miałem do pokazania. Nie, serio, serio. No, nic już więcej dla Was nie mam. Tak, możecie śmiało wyłączyć ten filmik, no. Dobra. To trzymajcie się i do następnego. Śniący! Zbudź się!